swoim środowisku naturalnym papugi mogą czerpać pełnymi garściami, a właściwie dziobami z przebogatej kuchni, którą daje im matka natura. W zależności od pory roku jest ona zmienna, można zaopatrzyć się tam we wszelkiego rodzaju produkty niezbędne dla właściwego funkcjonowania papuziego zdrowia. To zapotrzebowanie na poszczególne produkty jest zmienne w zależności od tego, czy papuga rośnie, przygotowuje się do lęgów, czy wykarmia pisklęta. W naszych domach papugi zdane są niestety na łaskę i niełaskę swoich opiekunów. I od nas, opiekunów, właśnie zależy, czy będą one właściwie odżywiane, a w związku z tym, bo to jest nierozerwalnie związane, czy będą zdrowe i będą w dobrej kondycji, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Oczywiście każdy gatunek papugi wymaga nieco innego, specyficznego rodzaju pożywienia. Lorysy na przykład pobierają z kwiatów nektar, zjadają też owoce, kwiaty, młode pędy roślin i larwy owadów. Oczywiście w naszych domach zdobycie dla nich nektaru jest dość kłopotliwe, ale w sklepach zoologicznych dostępne są specjalistyczne karmy dla lorys, które wystarczy rozrzedzić wodą i pokarm gotowy. Ten jednak gotowy pokarm trzeba koniecznie uzupełniać innymi składnikami. Lorysy w odróżnieniu od innych papug są miękkojadami i nie należy podawać im suchych mieszanek ziaren, które są podstawą diety wszystkich ziarnojadów, a te właśnie wśród papug przeważają. Mieszanka ziaren powinna być dobrej jakości i skomponowana specjalnie dla danego gatunku papugi. Ale koncentrowanie się wyłącznie na ziarnach jest błędem. Wszystkie papugi powinny otrzymywać świeże warzywa i owoce. Ponadto dostępne są również owoce jarzębiny, głogu czy innych roślin, które są chętnie zjadane przez papugi. Są one niezbędne dla właściwego funkcjonowania ptasiego organizmu. W zależności od pory roku zawartość witamin i minerałów w poszczególnych gatunkach tychże owoców i warzyw jest zmienna. W okresie zimowym nie są one już tak bogate jak te, które możemy podawać papugom w okresie letnim, a ponadto ich wybór nie jest już tak duży. Bardzo istotne jest, aby uważać na produkty, które są całkowicie bezpieczne, na przykład w okresie letnim, a już w okresie zimowym nie zawsze tak bywa. Na przykład winogrona podawane jesienią, pochodzące z Europy, są zdrowe, pożywne i bardzo lubiane przez papugi. Ale te same winogrona, które przywożone są zimą z południowej Afryki, są sypane ogromną ilością środków przeciwgnilnych, które muszą być bardzo starannie usunięte, gdyż stanowią duże niebezpieczeństwo dla zdrowia, a nawet życia naszych ptaków. Dlatego z pewnych produktów lepiej zrezygnować, a podawać takie, które uważamy za zupełnie bezpieczne. Jeśli papuga, co się niekiedy zdarza, nie chce jeść owoców, możemy spróbować podawać jej przez pewien czas ziarna zmieszane z roztartymi owocami, np. jabłkiem, marchwią czy innymi. Taka właśnie pulpa, nawet jeżeli ptaki będą wybierały z niej tylko i wyłącznie nasiona, spowoduje, że będą jednak musiały zjeść przynajmniej troszeczkę owoców, a z czasem może się do nich przekonają. Innym składnikiem papuziej diety jest tak zwana zielenina. W naszym środowisku jest jej również dużo. Podajemy liście mlecza, liście babki lancetowatej, czy wreszcie ulubioną roślinkę wszystkich papug, gwiazdnicę. Zielenina dostępna jest praktycznie od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. W okresie zimowym ze zrozumiałych względów nie ma jej, ale zastępowanie jej na przykład liśćmi sałaty nie jest zbyt dobrym pomysłem, ponieważ ta, którą możemy kupić w okresie zimowym, na przykład w supermarketach, wyrządzi naszym ptakom więcej szkody niż pożytku.